Dziękujemy wszystkim naszym patronom za wspieranie kanału. Wycieczkę rozpoczynamy o 7:30 rano z Karłowa, niewielkiej wsi położonej u podnóża Szczelińca Wielkiego. Samochód zostawiamy na dużym płatnym parkingu. Wychodząc z niego przechodzimy skrótem przez posesję i razem z czerwono-żółtym szlakiem podążamy w kierunku wejścia prowadzącego na najwyższy szczyt Gór Stołowych. Po około 10 minutach spaceru dochodzimy do miejsca, gdzie znajduje się węzeł szlaków. W lewo odbija szlak niebieski prowadzący do wsi Pasterka, w prawo natomiast odbija szlak czerwony w kierunku rozdroża nad skalnymi wrotami. My kierujemy się w stronę schodów z tabliczką wejście. Idziemy do góry krętą ścieżką przez piękny bór świerkowy ozdobiony głazami. Schody są ubezpieczone poręczami, a spacer wśród skał jest przyjemny i ciekawy. Ale najlepsze dopiero przed nami. Można tu spędzić naprawdę wiele czasu i podziwiać te wszystkie niezwykłe formacje, ale po godzinie 9 zaczyna się tu wzmożony ruch zorganizowanych wycieczek, więc wykorzystujemy to, że jeszcze jesteśmy tu niemal sami i ruszamy dalej. Po 20 minutach wspinaczki po 706 schodach, tyle naliczyliśmy, dochodzimy do schroniska na Szczelińcu. Jest ono jednym z najstarszych schronisk w Sudetach. Zostało wybudowane w 1845 roku, od razu z myślą o turystach. Schronisko na Szczelińcu, również jako jedyne w Sudetach, nie posiada drogi dojazdowej. Pierwotnie całe zaopatrzenie transportowano tu na plecach lub wykorzystując osiołki. Od lat 70. funkcjonuje tu mały wyciąg towarowy. Szczeliniec Wielki długie lata był niedostępny i pozostawał nieznany turystom. Po zakończeniu działań zbrojnych tzw. wojen śląskich w XVIII wieku władze pruskie postanowiły wybudować w okolicy sieć fortów, m.in. na Szczelińcu, które miały strzec granic. W tym celu wysadzono skały, tworząc przejścia, dzięki którym można dzisiaj podejść pod schronisko. Ostatecznie z budowy fortu zrezygnowano. W międzyczasie szczyt zaczął przyciągać turystów i kuracjuszy z pobliskich uzdrowisk. Pierwszym przewodnikiem i oprowadzającym był Franciszek Pabel, sołtys z pobliskiego Karłowa. Obok schroniska stoi platforma widokowa, z której można podziwiać część gór stołowych, a przy bardzo dobrej widoczności widać stąd nawet Śnieżkę. Po krótkim odpoczynku na podziwianie widoków wpijamy pieczątki do książeczek Korony Gór Polski i udajemy się do kasy Parku Narodowego Gór Stołowych, która znajduje się za schroniskiem. Dobry. W miesiącach letnich wejście na trasę, jak i kasa czynne są od godziny 8. Bilety można kupić również przez internet. Zwiedzanie labiryntu na Szczelińcu z uwagi na bardzo wąskie przejścia odbywa się szlakiem jednokierunkowym.
Ścieżka biegnie między skałami, część z nich ma fantazyjne kształty i równie ciekawe nazwy. Obok formacji Kaczęta znajduje się najwyższy dostępny punkt widokowy w Górach Stołowych, zwany Tronem Pradziada lub Tronem Liczy Rzepy. Można na niego wejść po 47 metalowych, prześwitujących schodach. Wędrujemy dalej, przemierzając wąskie, momentami mroczne i ciemne korytarze skalne. Mijamy Małpoluda i zmierzamy do Diabelskiej Kuchni, gdzie przechodzimy przez największą szczelinę na trasie. Po chwili dochodzimy do piekiełka, które robi na nas ogromne wrażenie. Jest to głęboka rozpadlina między skałami, w której nawet w miesiącach letnich może zalegać śnieg. Mimo że nazywa się to piekiełko, jest to zdecydowanie najchłodniejsze miejsce na trasie.
Piekiełka wychodzimy wprost do nieba. Znajduje się tutaj niewielki taras widokowy. Mijamy kolejne skałki, mijamy kwokę i dochodzimy do słonia. Tutaj na prawo od niego zaczyna się ścieżka prowadząca do wyjścia, ale przed zejściem warto jeszcze odbić w lewo, żeby przejść tunelem i dojść do tarasu widokowego. Po paru pamiątkowych zdjęciach wracamy pod słonia, a stamtąd schodami w dół do wyjścia znajdującego się na rozejściu szlaku czerwonego, niebieskiego oraz żółtego. Dalej już tą samą drogą co rano mijamy już pełne turystów liczne stragany z pamiątkami i budki z jedzeniem. Przejście całego 4-kilometrowego szlaku zajęło nam około 1,5 godziny. Mimo iż nie jest to długa wycieczka, według nas jest jedną z najciekawszych widokowo na liście Korony Gór Polski. Niesamowity klimat Szczelnica upewnił nas, że warto przyjechać w Góry Stołowe na dłużej i zobaczyć jeszcze rozsiane po okolicy inne atrakcje, jak chociażby Błędne Skały czy czeskie Skalne Miasto. W opisie umieszczę link do filmu 360, na którym zobaczycie przejście całej trasy, po której możecie się rozglądać w dowolnym kierunku, zwiedzając dokładnie cały szlak. Umieszczam również linki do mapy z trasą, miejscem parkingowym i strony z biletami.